ale zaczęła mnie tutaj denerwować i pomyślałem, wrzucę ją w takim razie do owiec i zobaczymy, co zrobi. No ale w tym momencie to już jest czas, żebym ja zaczął zarabiać bardzo dużo pieniędzy, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to nie farmerka to zrobi i wtedy będzie wstyd, bo będziecie się ze mnie śmiać. Czarny pan troluje, to dobrze, ale jak trolują czarnego pana, to niedobrze. Dlaczego to drzewo zrespiło mi się tuż przed moją maską? Zaproszę was teraz na gospodarstwo niefarmerki. Zobaczmy, co w ogóle na nim się znajduje i z kim tak naprawdę muszę rywalizować, z jakim gospodarstwem. Mamy duże pole, na którym chyba nic teraz nie rośnie. Pojawiły się tutaj również 2 pola ryżu. Oczywiście tutaj rośnie ryż krótkoziarnisty, ponieważ on był sadzony w wodzie. Mamy młyn, widzę też kilka szklarni, dokładnie 2 szklarnie tutaj się znajdują, no i jeszcze jest zagroda dla owiec. Tak, powiedziałem tutaj kiedyś, że jest to seria otoczony płotem, no w sumie można by było tak powiedzieć, natomiast tutaj po lewej stronie jest jeszcze jeden budynek, jest to tartak i mamy kilka innych pól, na jednym z nich rośnie rzepak. Jak wam się podoba to gospodarstwo? Ja muszę wam powiedzieć, że jest ono dość mocno rozbudowane, zdecydowanie więcej terenów niefarmerka wykorzystuje w swojej serii niż ja do tej pory i dzisiaj trzeba będzie to zmienić. Nie ma innej możliwości. Dzisiaj mam zamiar zrobić nowe pole, które będzie bardzo duże, no i oczywiście będę chciał wykorzystać potencjał tego, co już mam na swoim gospodarstwie. Nie ma takiej możliwości, żebym ja tutaj dzisiaj nie zarobił wielu pieniędzy i tak samo nie ma możliwości, żebyś ty nie zostawił łapki w górę, więc ty zostawiasz łapkę w górę, a ja idę zarabiać pieniądze, więc robię na początek wielkie karmienie kóz. Dlaczego wielkie? No dlatego, że mam tutaj bardzo dużo beli i oczywiście te wszystkie bele muszą zostać teraz wrzucone do tych wszystkich zagród. Nie wszędzie jeszcze kupiłem zwierzęta. Tak się składa, że mamy tutaj 2 zagrody, w których jeszcze kóz nie ma. W jednej już się one znajdują. Jeszcze ich tutaj troszeczkę dołożę, będzie 50 kóz, więc oczywiście nie jest to jakoś bardzo dużo, no bo wiecie, tutaj pojemność na zwierzęta jest bardzo duża, ma ponad 300 zwierząt, może inaczej, 300 zwierząt mogę hodować właśnie w takiej zagrodzie. No a ja tutaj mam na razie tylko 50. Zobaczymy teraz na drugą zagrodę, czy zdecyduje się na coś więcej, czy może niekoniecznie. Zaraz tutaj tak myślę, 49 000, no i faktycznie udało się, mamy zwierząt sporo. Tutaj jest jeszcze jedna zagroda, w niej już jest 130 kóz, czyli generalnie dużo. No i mam jeszcze jedną ostatnią zagrodę, która jest umieszczona w innym miejscu. Do niej przejedziemy za chwilę i tam zwierząt jest najwięcej, bo ona chyba jest już pełna. Także tutaj mamy 3 zagrody, na których oczywiście będę chciał zarabiać mnóstwo pieniędzy, gdy będziemy przewijać czas. Z prawej strony mam tartak, który w tym momencie oczywiście dalej sobie pracuje, ma tam jeszcze troszkę drewna, ale na pewno będę musiał go tutaj uzupełnić. No i mamy właśnie ostatnią zagrodę, tak naprawdę pierwszą, bo ona jest tutaj najstarsza, no i w tej zagrodzie jest najwięcej zwierząt, to właśnie tutaj produkuje w tym momencie najwięcej koziego mleka, no i jednocześnie jest to najbardziej opłacalny w tym momencie, najbardziej opłacalne miejsce tak naprawdę na całym moim gospodarstwie. Natomiast my teraz musimy zająć się kolejnymi rzeczami, przygotowaniem pola pod kolejne zasiewy, no bo w tym momencie ja już mam zbudowane fabryki i oczywiście te fabryki same produkować z niczego nie będą. Trzeba się będzie teraz zatroszczyć o to, byśmy mieli słoneczniki, bo oczywiście ze słoneczników będę miał olej słonecznikowy, a olej słonecznikowy zostanie wykorzystany w produkcji chipsów. Jak pewnie dobrze pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków ogarnąłem sobie właśnie bardzo dużą ilość ziemniaków, więc teraz potrzebuję tylko trochę oleju słonecznikowego lub rzepakowego i będę miał możliwość produkcji chipsów w ilościach naprawdę hurtowych. Dlatego teraz na moich 3 polach już będę miał zasiane słoneczniki. Na 2 polach zrobiłem to w poprzednim odcinku, a na 3 polu robię to właśnie teraz i to są oczywiście pola ryżu. Na polach ryżu, jak pewnie doskonale wiecie, można siać każdą roślinę, natomiast jest jeden malutki haczyk. Na polu ryżu nie pojawi się wam na przykład słoma. I pewnie pamiętacie taką sytuację sprzed kilku odcinków, mianowicie ja chciałem trawę sobie zgrabić, no i wykorzystałem do tego specjalną prasę ze zgrabiarką. Okazało się, że trawa zniknęła i ja wtedy powiedziałem, że prasa zjadła mi trawę. Prawda była jednak zupełnie inna i muszę wam to teraz wytłumaczyć, żebyście dokładnie wiedzieli, o co tutaj wszystko chodzi. Zacznijmy od tego, że to nie prasa zjadła mi trawę, tylko pole ryżu, ponieważ na polu ryżu nie da się niczego rozsypać. Jeżeli chciałbym rozsypać na przykład taką powiedzmy słomę albo trawę, to ona się tutaj nie pojawi. Czyli jeżeli na przykład wezmę zgrabiarkę i zgrabię sobie słomę lub trawę na pole ryżu, no to ta słoma lub trawa po prostu zniknie. Dzieje się tak dlatego, że na polu ryżu nie możemy mieć słomy i nie możemy mieć trawy. Tak naprawdę niczego nie może być, nic nie może leżeć na polu ryżu. Jest to troszkę dziwne, przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak to będzie działać, tak drastycznie. Natomiast oczywiście to jest różnica między polem ryżu a takim standardowym polem. Pole ryżu jesteście w stanie stworzyć bardzo szybko, dodatkowo musi być ono idealnie płaskie, więc nie będziecie w stanie stworzyć go na wzniesieniach, no ale z drugiej strony naprawdę jesteście w stanie wyklikać to pole kilkoma klawiszami myszki. Jeżeli natomiast tak jak ja tutaj chcę teraz zarabiać bardzo dużo pieniędzy, to mogę wykorzystać zarówno pola ryżu, jak i inne pola. No i teraz popatrzcie, jeżeli na przykład chciałbym tutaj uprawiać słonecznik, który
który nie będzie generował mi tak naprawdę żadnej słomy, no to oczywiście bardzo dobrym pomysłem będzie wykorzystanie pól ryżowych. Ale jeżeli na przykład chciałbym robić łąkę, albo chciałbym zrobić pszenicę, jęczmień czy owies, czyli coś, co na przykład będzie dawać słomę, no to uprawa tego na polu ryżu moim zdaniem nie ma większego sensu. Teraz jadę jednak na pole już standardowe, ponieważ tutaj mamy pozostałości po poprzednich żniwach, rósł sobie tutaj jęczmień. Jęczmień, jak pewnie dobrze pamiętacie, został już sprzedany, zamieniłem go na pieniądze wymieniłem znowu na zwierzęta, no i tak naprawdę okazuje się, że w tym momencie zaczynam zarabiać coraz więcej, natomiast oczywiście słomę muszę jeszcze pozbierać, no bo co, no nie zmarnuje się, no nie ma innej możliwości. Cały czas się zastanawiam, co niefarmerka robi na swoim gospodarstwie, dlatego, że jednak jej gospodarstwo jest całkiem duże, ma sporo pól, ma zwierzęta, no i ma ryż krótkoziarnisty, który szczerze mówiąc nie jest aż tak bardzo opłacalny, jak można by się było tego spodziewać. Oczywiście jest to bardzo opłacalna roślina w przeliczeniu na hektar, podobnie jak na przykład trzcina cukrowa, no ale czy to oznacza, że wszyscy mamy teraz nagle robić trzcinę cukrową? No nie. Pozbyłem się teraz paska z Courseplaya, jakby ktoś nie widział tam w prawym górnym rogu, bo tam w jednym z odcinków poprzednich mówiłem o tym, że Courseplaya się nie da, tego paska nie da się przesunąć, no ale okazało się, że się da. Napisaliście mi w komentarzu wszystko, tak, da się to usuwać, jest wszystko w porządku, no więc już pozbyłem się tego paska i teraz wygląda to znacznie lepiej. Tak czy inaczej, lecę teraz ze zbieraniem słomy, bo oczywiście słomę jak sobie zbiorę, to zarobię na tym trochę pieniędzy, no i będę na przykład mógł pomyśleć, czy inwestować to dalej, no czy na przykład, no nie wiem co jeszcze z tymi pieniędzmi zrobię, no zawsze trochę lepiej mieć na koncie niż nie mieć. Natomiast niefarmerka powiedziałbym, że dość mocno idzie w takie rośliny, które oczywiście są bardzo opłacalne w przeliczeniu na hektar, ale bardzo pracochłonne. Na przykład ryż krótkoziarnisty, czyli ten ryż standardowy, no to jednak jest roślina, na której oczywiście można zarobić bardzo dużo pieniędzy, ale wymaga specyficznego sprzętu, no który jakby nie patrzeć jest po prostu mało wydajny. Specjalna sadzarka, specjalny kombajn, to wszystko są naprawdę czadowe maszyny, ale jednak nie pozwalają pracować bardzo szybko na polu. Dlatego właśnie ja zdecydowałem się na uprawę ryżu długoziarnistego, no bo po prostu można to robić standardowymi maszynami, które są duże i wydajne. Natomiast na razie muszę pozbierać te wszystkie bele. Jest ich tutaj, no chyba 12, jeśli dobrze liczę, no bo mamy tutaj tak naprawdę kilka takich paczek po 3. Oczywiście ja sobie paczkuję bele w ten sposób, żeby na spokojnie można je było teraz załadować. No i faktycznie mamy 12 sztuk tych beli, mamy dokładnie 108 000 litrów słomy, natomiast na razie bardzo mnie goni czas, ponieważ za chwilę będziemy przewijać właśnie ten czas, będziemy przeskakiwać do kolejnych miesięcy, dlatego nawet nie jedę teraz tego sprzedać, tylko po prostu pozbierałem i będę w tym momencie tutaj sobie siał słoneczniki. Chciałbym, żeby na każdym z moich tych pól były teraz słoneczniki, żebym mógł po prostu zrobić bardzo dużo oleju słonecznikowego, bo on będzie wykorzystywany do produkcji chipsów. Co będzie później tutaj siane? Jeszcze nie wiem, być może rzepak, żeby znowu zrobić kolejny rodzaj oleju. Tak czy inaczej, na razie muszę tutaj przejechać i zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem nie zatrudnić sobie pracownika. I w sumie doszedłem do wniosku, że pracownik to jest bardzo dobra opcja, bo on sobie będzie tam jeździł, natomiast ja zajmę się czymś zupełnie innym, a mianowicie uzupełnię zapas drewna w moim tartaku. Tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, już tego drewna troszkę było, bo było go nieco ponad 16 000 litrów, więc kolejne 2 czy 3 miesiące na pewno mój tartak mógłby sobie pracować. No ale skoro pojemność to jest 50 000 litrów, to dlaczego nie uzupełnić już od razu magazynu właśnie w moim tartaku? Dlatego teraz poszedłem i zebrałem już 2 duże drzewa, oczywiście liściaste, są to orzeszniki 5-listkowe, czyli drzewa, które naprawdę są opłacalne, ponieważ moim zdaniem to jest najlepsze liściaste drzewo, jakie możemy mieć i może inaczej, może nie najlepsze, ale najbardziej uniwersalne liściaste drzewo, jakie mamy w Farmingu 25. No to może teraz 2 słowa o tych drzewach, no bo generalnie jeżeli chcecie robić zrębki naprawdę na dużą skalę, to uważam, że powinniście iść w robienie zrębków z na przykład sosny chińskiej albo ewentualnie innych takich iglastych drzew, ale sosna chińska będzie najlepsza, bo dostarcza najwięcej zrębków, no a możecie ciąć harwesterem, no i oczywiście też możecie ciąć i mielić tak naprawdę w jednym kawałku. Każde drzewo liściaste, które jest oczywiście grube, pomijam tu jakieś, wiecie, jabłonki, pomijam tu jakieś wiśnie, jakieś takie świdośliwe, jakieś takie nie wiadomo co, no bo to jest oczywiście coś, czego nie wycinamy na zrębki, no bo ile możemy na tym dostać? No 500 litrów, 1000 litrów, no to się nie opłaca. No ale mamy na przykład dęby, mamy wiązy amerykańskie, mamy też orzeszniki, mamy surmie wielkokwiatowe, mamy też na przykład brzostownice japońskie, no i to są drzewa, z których naprawdę można już zrobić dużo fajnych rzeczy. Oczywiście, jeżeli zaniesiecie takie drzewo bezpośrednio do tartaku, no to bardzo szybko jesteście w stanie zapełnić taki magazyn, no i po prostu tego typu liściaste drzewa zdecydowanie lepiej wykorzystywać w tartaku. Ale jeżeli chcielibyście robić zrębki, no to oczywiście możecie je też przerabiać, tyle że przerabianie jakiegoś takiego dębu, czy nawet jakiejś surmi wielokokwiatowej, to jest po prostu katorga, to zajmuje mnóstwo czasu, to jest mega skomplikowane, nie polecam tego robić, wrzucajcie to po prostu do tartaku, wtedy zarobicie dużo pieniędzy produkując drewnianą belkę, no a po prostu jeżeli chcecie z liściastych drzew robić sobie zrębki, to róbcie to z orzesznika 5
5-listkowego, bo z rębków też jest dużo, ponad 60 000 litrów. Dla porównania z takiego dębu jest 70 000, więc niewiele więcej, a ilość pracy, którą trzeba włożyć, jest już zdecydowanie większa. Dlatego orzesznik 5-listkowy jest i tak najlepszym wyborem, ponieważ zdecydowanie można go przerabiać na zrębki, bo tam nie wymaga on aż takiej ilości cięć jak w przypadku innych tutaj drzew. No i oczywiście można też przerobić go bezpośrednio w tartaku, więc orzesznik 5-listkowy jest, powiedziałbym, takim najbardziej uniwersalnym liściastym drzewem. Natomiast mimo wszystko drzewa liściaste do tartaku, iglaste na zrębki, no i wtedy będziecie w stanie zarabiać dużo pieniędzy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, najbardziej opłacalnym drzewem, jeśli chodzi o przerabianie go na zrębki, jest zdecydowanie sosna chińska, ponieważ po prostu jesteście w stanie robić to szybko, skutecznie, no i bardzo szybko jesteście w stanie z jednego drzewa zdobyć 30 000 litrów zrębków, 30 000, 30 000, 30 000. No tu mamy akurat te sosny inne, więc one są troszkę mniej opłacalne, bo dają 19 800, no ale mimo wszystko można na nich zarobić całkiem dużo pieniędzy. Znowu jadę na gospodarstwo niefarmerki, widzę, że ona tutaj zrespiła teraz dwie kolejne szklarnie, tym razem są to szklarnie na grzyby, ja zahaczyłem o jedną paletę, no i zahaczyłem całkiem o niefarmerkę, zaczęła mnie tutaj, słuchajcie, mało denerwować, bo wy nie wiecie, co się tak naprawdę dzieje tutaj, gdy my nagrywamy i sobie gadamy między sobą, więc musicie też wziąć na to delikatną poprawkę, ale zaczęła mnie tutaj denerwować i pomyślałem, wrzucę ją w takim razie do owiec i zobaczymy, co zrobi. Oczywiście ja nie będę jakiś taki, wiecie, wielki, chamski, no bez przesady, no jeżeli ja już ją wrzuciłem, no to ja ją wyjmę stamtąd, no i teraz właśnie ją postawiłem z powrotem na koła, ale mi tutaj podpadła, bo mnie zaczęła denerwować w dzisiejszym odcinku. Tak czy inaczej, nie będę wam mówił dlaczego, domyślajcie się. Tak czy inaczej, lecimy teraz dalej, ponieważ przewijamy czas, mamy już marzec, mam troszkę długu na koncie i oczywiście nasze wszystkie rośliny wyrosły. Jestem bardzo z tego powodu zadowolony, ponieważ przewijanie czasu było troszeczkę opóźnione przez niefarmerkę, poprosiła mnie o to, żebyśmy przewinęli czas nieco później i była to dla mnie tak naprawdę bardzo ważna decyzja, była to dla mnie ciekawa informacja, no i oczywiście ja to wykorzystałem, ponieważ na moim dużym polu już słoneczniki są dojrzałe, a wcale nie planowałem ich tutaj siać. No więc skoro mam taką możliwość zarobienia większych pieniędzy, no to oczywiście trzeba z tego skorzystać. Niefarmerka też oczywiście skorzystała na tym, ponieważ zbudowała sobie kolejne obiekty, zainwestowała pieniądze, natomiast ja teraz mam 13-14 tysięcy litrów chipsów ziemniaczanych. Chipsy ziemniaczane mają to do siebie, że tutaj mamy 2000 litrów właśnie w jednej palecie, tylko nie wiem, czy to jest tak standardowo, czy po prostu nie mamy tutaj jakiegoś moda na większe palety. Oczywiście w tym momencie zarobiłem ponad 60 000 dolarów, jestem z tego mega zadowolony, bo to jest dużo pieniędzy, biorąc pod uwagę tak, powiedzmy, prymitywne przetwórstwo, no bo ja tam dokładam tylko odrobinę ziarna, tworzę oczywiście z tego olej, no i oczywiście ziemniaki. Idziemy teraz do sklepu po specjalną przystawkę od marki Geringhoff, ponieważ teraz będę musiał ogarnąć sobie tutaj cięcie moich słoneczników. Tak się składa, że jest to przystawka odrobinkę zmodyfikowana, ponieważ będziemy mogli nią jechać 20 km na godzinę, czyli generalnie tyle, ile headerem wcześniejszym, no bo jak pewnie pamiętacie, ja korzystam tutaj z troszkę nierealnego kombajnu. No i jedziemy w takim razie zbierać teraz słoneczniki. Niefarmerka znowu coś przywiozła na sprzedaż, no i jestem bardzo ciekawy, ile pieniędzy ona zarobiła. Pamiętajcie, że ja zawsze mogę podejrzeć, ile ona ma pieniędzy na koncie i co ciekawe, ona również może sprawdzić, jak wygląda mój stan konta. Wszystko dlatego, że każdy z nas ma osobne gospodarstwo, więc wystarczy, że wcisnę klawisz Escape, wejdę do widoku gospodarstwa i od razu będę wiedział, ile pieniędzy mam ja, a ile ma ona. Oczywiście nie będę wiedział, jaki jest jej plan, w co będzie inwestować, jak będzie te pieniądze wydawać, natomiast mimo wszystko mogę zobaczyć na przykład, ile pieniędzy ona zarobiła, powiedzmy na początku takiego kolejnego dnia. Dobra, zebrany słonecznik z 2 pól, poszło to, powiedziałbym, bardzo szybko, no to jeszcze przejadę sobie tutaj po tym trzecim polu. Nie wiem, ja już się zaczynam zastanawiać, czy przypadkiem tych 2 małych pól po prostu sobie nie wyburzyć i nie powiększyć gospodarstwa, no bo te 2 małe pola to w tym momencie już są tak małe, że nie wiem, czy to ma sens, żeby po prostu dalej je uprawiać. Tym bardziej, że może bym sobie kupił na przykład jakiś nowy teren i zrobił całkowicie nowe, ogromne pole. Zastanawiam się nad tym, ale oczywiście każda kolejna działka kosztuje ponad 200 000 dolarów. To jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy, a skąd ja wezmę te 200 000 dolarów? No, przyznam szczerze, w tym momencie jeszcze nie wiem. Mam oczywiście teraz słoneczniki, które zamierzam zebrać, no i powiem wam, że jest ich naprawdę dużo. Biorąc pod uwagę fakt, że ja z tego wyprodukuję olej, a potem oczywiście chipsy, to myślę, że zarobek będzie naprawdę bardzo konkretny. Jest już ponad 11 000 litrów słoneczników, a przecież ja mam jeszcze jedno pole, które trzeba będzie zebrać. Tym razem jednak pole będzie zbierał pracownik, a nie ja sam. Natomiast ja tutaj na tych polach mogę od razu pojechać i zebrać, tak naprawdę chciałem powiedzieć zaorać, no ale nie będę tego orał, bo mam akurat siewnik punktowy, który dodatkowo jest wyposażony w funkcję multifruit, o czym truję wam tylną część ciała od kilku ładnych odcinków. No i w tym momencie będziemy sobie tutaj siać rzepak. Tak jak się zastanawiałem, lecimy z rzepakiem. W sumie nawet nie miałem czasu, żeby jakoś bardzo mocno przemyśleć tą decyzję, tylko po prostu, no, robię ten rzepak, niech już ten rzepak tutaj będzie, zarobię trochę jeszcze więcej pieniędzy, a potem faktycznie pójdę w jakieś inne uprawy. Nie wiem jeszcze w co, czy to będą ziemniaki, czy jakieś buraki, czy może coś innego tutaj. Zastanawiam się, w co dokładnie tutaj iść, natomiast zdecydowanie więcej czasu i
pieniędzy będę musiał poświęcić też na organizację nowego pola. Dodatkowo jeszcze będę musiał na pewno sprzedać moje mleko kozie, które też już się wyprodukowało. Wydaje mi się, że w ilościach bardzo hurtowych. I teraz uwaga, tutaj mamy godzinę 12:56. To nie jest przypadkowa godzina, dlatego że o godzinie 13 będą się pojawiać kolejne palety właśnie moich, na przykład tutaj tego mleka. O co tutaj dokładnie z tym chodzi? Palety pojawiają się dokładnie co godzinę, natomiast jeżeli nie ma miejsca na palety, no to oczywiście palety się nie będą pojawiać. Tak się składa, że wyskoczył mi komunikat informujący mnie o tym, że nie ma miejsca na kolejne palety. Czy tylko w jednej zagrodzie? Na pewno w tej zagrodzie, w której mam najwięcej zwierząt, taka sytuacja miała miejsce. Podejrzewam, że w jeszcze jednej zagrodzie również mogło dojść do zapchania tak naprawdę tego placu przed zagrodą, no i wtedy będę musiał tak naprawdę poczekać do godziny 13. Oczywiście, jeżeli zbiorę wszystko wcześniej. Niefarmerka wygląda, że ma internet z AliExpress, ponieważ w tym momencie wyleciała z serwera, no i będziemy czekać, aż ona tutaj powróci. Oczywiście potem prawdopodobnie będzie miała swoje 5 minut i będzie mogła nadrobić ten stracony czas. To nie tak, że nagle tutaj wszystko, ja będę miał teraz jakąś przewagę, tylko po prostu teraz ja odpaliłem sobie stoper, wiedziałem ile jej nie ma, no i potem po zakończeniu odcinka będzie miała możliwość po prostu grania te kilka minut dłużej, jeżeli byłby taki problem, no ale okazało się, że Niefarmerka dołączyła naprawdę ekstremalnie szybko, więc straty w czasie naprawdę są też bardzo, bardzo małe. Teraz pojedziemy sobie sprzedać właśnie mleko. Popatrzcie, jest godzina 12:58, ja muszę zdążyć do godziny 13, właściwie do 12:59. Muszę odebrać teraz wszystkie te tutaj beczki, wszystkie te palety. Bardzo mi się podoba to, że właśnie kozie mleko jest respione na takich paletach, w takich jakby beczkach malutkich. No i mam 5000 litrów koziego mleka. Oczywiście będę w stanie zarobić na tym naprawdę kolosalne pieniądze. Natomiast tutaj mamy pierwszą zagrodę, która została zbudowana w przedpoprzednim odcinku, czy tam w poprzednim, kurczę, nie pamiętam. Dzisiaj została w każdym razie też uruchomiona. No i teraz mamy jeszcze jedną taką samą sytuację. Tutaj tych zwierząt nie jest dużo, jest ich chyba dokładnie 50. No i teraz wszystko sobie załadowałem, mamy godzinę 12:59, no i teraz faktycznie odbieram już ostatnie tutaj te beczki, no i w tym momencie mam 13 000 litrów koziego mleka, przeskoczyłem o kilka minut do przodu, no i faktycznie tutaj doszło do takiej sytuacji, że no miałem po prostu jedną taką jeszcze ekstra, można powiedzieć, beczkę. Nie dziwcie się tym, że po prostu tutaj pojawiają się w tym momencie kolejne beczki, kolejne palety, natomiast tutaj po prostu ilość litrów mleka w środku jest bardzo, bardzo mała, no bo nawet jeżeli na przykład kozy wyprodukują 20 litrów tego mleka, to też pojawi się paleta i po prostu ona będzie tak jakby niepełna, no więc ja tutaj mam tak naprawdę teraz dużo palet, które niektóre są po prostu puste. Natomiast tu jest jeszcze 5 palet, które muszę sobie załadować ręcznie, no bo jak widzicie, moja największa w tym momencie tutaj zagroda dla kóz produkuje ogromne ilości koziego mleka. Bardzo mnie to cieszy, więc jeszcze lecimy o 1 godzinkę do przodu, no i w tym momencie już mogę wiedzieć, że po prostu wszystkie palety zostały odebrane. Mamy godzinę 14, no a ja załadowałem tutaj tak, że dziwię się, że to się nie rozpadło, no ale skoro tak to jedzie, no to dobrze. Mamy 1000 litrów oleju ryżowego, który nawet nie wiem ile jest warty i czy na nim cokolwiek zarobię, i 21 000 litrów koziego mleka, więc za chwilę zarobię kupę pieniędzy, czyli dokładnie 187 364 dolary. Czy to był dobry wynik? Moim zdaniem tak. Mam ponad 200 000 dolarów teraz na koncie, a to otwiera przede mną zupełnie nowe możliwości, które za chwilę będę chciał realizować. Oczywiście zanim do tego dojdzie, to będę musiał jeszcze między innymi rozładować mój kombajn, ponieważ on w tym momencie jest po prostu pełny. W międzyczasie będę musiał puścić też tutaj pracownika, który będzie siał dla mnie kolejną porcję rzepaku, żeby potem przerobić go oczywiście na olej. Podjadę sobie tutaj od lewej strony, no i jestem bardzo ciekawy, czy kombajn mi ruszy. Nie powinien, tak mi się wydaje. No i możecie zobaczyć teraz opróżnianie zbiornika, oczywiście w przyspieszeniu mniej więcej trzykrotnym, tylko weźcie pod uwagę, że jednak prędkość rozładunku tego kombajnu jest niestety bardzo, bardzo mała. Widzicie ten film w przyspieszeniu ponad trzykrotnym, a i tak trwa to bardzo, bardzo długo. Dopiero 15 000 litrów się nam tutaj rozładowało tego rzepaku, no i będę musiał poczekać, aż kombajn w tym momencie zakończy swoją pracę. Myślałem, że tutaj pojemność to jest 18 000 litrów, potem, że 20, ale okazuje się, że to było ponad 23 000 litrów. Tak czy inaczej, jest to oczywiście zwiększona pojemność tego zbiornika, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ten kombajn nie będzie musiał się tak często zatrzymywać. Dobra, teraz lecimy troszkę w górę, teraz trzeba wybrać nową działkę, którą będę chciał tutaj przerobić za chwilę na jakiś teren. Działka numer 34. Myślę, że to jest ta działka, która będzie naprawdę ładna, ale nie. Zmieniłem zdanie. Jednak weźmiemy działkę numer 33. Mimo tego, że jest ona dalej od mojego gospodarstwa, że jest ona tak naprawdę pod skosem, to myślę, że działka numer 33 będzie po prostu bardzo, bardzo dobra. Teraz będę musiał się wyposażyć w specjalny pług, który jest bardzo szeroki, bardzo wydajny i oczywiście wymaga ogromnej mocy, czyli 375 koni mechanicznych. Do tego celu będę musiał wykorzystać ten niebieski ciągnik, który przed chwilą widzieliście, ale on będzie miał jeszcze jedną robotę do wykonania.
No, dlatego teraz puściłem sobie już pracownika, który będzie tutaj dla mnie siał w tym momencie rzepak, a sam będę musiał dokończyć te żniwa i zaraz zajmę się kolejnymi rzeczami. Tak się składa, że tego słonecznika tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Mam go ponad 5700 litrów. Czy dobijemy do 6000? Nie, ale 5800 jest jak najbardziej, więc generalnie mogę być bardzo zadowolony z ilości słoneczników, które udało mi się zebrać właśnie na tych wszystkich 4 polach. W międzyczasie zatrudniłem pracownika, który dla mnie sieje rzepak, no i oczywiście teraz będę musiał się przed niego wepchać albo po prostu oddać przynajmniej tą przystawkę od marki Geringhoff. No i dobra, mamy to, słuchajcie, ogarnięte, więc ja teraz sobie zaparkuję tym kombajnem gdzieś tutaj na boku, a sam zjadę tym całym sprzętem, żeby po prostu nie zawadzać. Pracownik będzie sobie tutaj jeździł, a później wykorzystamy go, wykorzystamy traktor, a nie pracownika do tego, żeby zrobić zupełnie nowe wielkie pole. Oczywiście widzieliście już tam specjalny pług, o którym na pewno za chwilę wam nieco więcej opowiem, bo jest to naprawdę genialna maszyna, z którą swoją drogą pewnie już się spotkaliście, albo dopiero spotkacie jeszcze na moim kanale, chociażby w serii z widzami. Bo generalnie seria z widzami to jest oczywiście seria, w której nagrywam bezpośrednio z widzami na moim save'ie, ale to jest też seria, w której ja odwiedzam gospodarstwo różnych widzów, no i też kilka takich odcinków w takiej formule na pewno tutaj nagramy. Tak czy inaczej, lecimy teraz, słuchajcie, dalej, ponieważ ja idę zobaczyć, jak wygląda sytuacja z moimi kozami. Okazuje się, że kozy się pięknie rozmnażają, bardzo mnie to oczywiście cieszy. Małe kozy oczywiście też mleka nie będą dawać, no ale poczekamy sobie, aż kozy podrosną i wtedy będę miał tutaj prawdziwy Armagedon, jeśli chodzi o kozy. Będzie to tak naprawdę kozogedon, bo zdaję sobie sprawę z tego, że będę w stanie mieć ogromną ilość właśnie tych wszystkich palet z mlekiem kozim, no ale to pozwoli mi też zarobić naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Muszę wysunąć się na prowadzenie, po prostu nie ma innej możliwości. Farmerka rozwija gospodarstwo naprawdę bardzo dobrze, nie popełnia błędów, radzi sobie tutaj na gospodarstwie po prostu świetnie, no ale w tym momencie to już jest czas, żebym ja zaczął zarabiać bardzo dużo pieniędzy, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to nie farmerka to zrobi i wtedy będzie wstyd, bo będziecie się ze mnie śmiać. Ja się też będę śmiał, bo jakbym przegrał z nie farmerką, słuchajcie, tą serię, no to byłoby grubo. W ogóle ja się tak zastanawiam, dlaczego ten traktor jakoś tak dziwnie jedzie, dziwnie podskakuje, tak jakby przednia oś tutaj po prostu leciała do góry, widzieliście to tutaj pewnie ze 2 czy 3 razy, no ale nie jestem w stanie rozgryźć, dlaczego właśnie tak to miałoby tutaj się dziać. Tak czy inaczej, oczywiście ja nie farmerkę darzę ogromną sympatią i szacunkiem i bardzo się cieszę, że chciała ze mną nagrać tego typu pojedynek, tego typu serię i niesamowicie cieszę się z tego, że po prostu ona nie została w tyle. No bo pamiętacie serię w 4 osoby, kiedy nie farmerka no troszeczkę odstawała, po prostu jej gospodarstwo było troszeczkę bardziej ubogie, tam mniej się działo, oczywiście finalnie też zarobiła bardzo dużo pieniędzy, ale widać było przeskok między gospodarstwem Farming Geniusa, Not Farminga, moim, no i oczywiście jej. Natomiast tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, walczymy jak równy z równym i tak naprawdę ja muszę się postarać, żeby zarobić więcej, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to ona będzie przede mną, ona rozwinie swoje gospodarstwo bardzo dynamicznie, no i to może być naprawdę ciekawe. Poszedłem teraz, słuchajcie, jeszcze do sklepu, poszukać takiego specjalnego narzędzia, którym byłbym w stanie mielić drzewa na zrębki, ale niestety nie znalazłem go tutaj, więc wygląda na to, że nie mamy takiego moda, który jest niesamowicie OP, no ale z drugiej strony może to i dobrze, bo możemy zarabiać pieniądze w troszkę inny sposób. Teraz w takim razie pojadę do sklepu. Mam tutaj jeden ciągnik, który jest bardzo mocny, jest to oczywiście New Holland, o którym bardzo dużo opowiadałem wam w poprzednich odcinkach, ale dzisiaj opowiem wam o tym specjalnym pługu, który jest do pobrania z ModHuba i jest również dostępny na konsolę, bo to jest pług, dzięki któremu jesteście w stanie zrobić pole naprawdę bardzo szybko. Jeżeli na przykład macie też ogromne pole i chcecie zrobić szybko orkę, to również jest taka możliwość, ponieważ ten pług może występować w szerokości 26 metrów. Swoją drogą zastanawiałem się, jaką roślinę by sobie tutaj posiać albo posadzić, no i tak się zastanawiałem, czy przypadkiem nie zrobić sobie tutaj na przykład jakichś wykopków. No ale z drugiej strony, jeżeli ja bym chciał zrobić w tym momencie wykopki, to najprawdopodobniej musiałbym zainwestować w jakiś nierealny sprzęt, bo szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie robić wykopków na polu, które ma ponad 6 hektarów, bo to pole będzie za chwilę miało 6 hektarów, no i oczywiście, no jeżeli będę robił takie ogromne wykopki i nie będę miał tutaj tak naprawdę żadnych pracowników ani niczego takiego, to będzie to trwało zdecydowanie zbyt długo. Jedyne co mi przychodzi do głowy to zatrudnienie oczywiście pracownika wykorzystującego model CoursePlay, no ale do tego będę musiał się jeszcze za jakiś czas przekonać. Na razie jesteśmy na działce numer 33, ona ma 6,8 hektara, będę chciał praktycznie całą działkę w tym momencie przerobić na pole, więc mniej więcej moje pole będzie miało około 6 hektarów wielkości. No to teraz słuchajcie, jedziemy dalej, ponieważ jak widzicie mamy też sporo drzew, które tak naprawdę są tutaj na środku. Wytnę teraz to drzewo, wyrzucę je gdzieś tam na bok, ponieważ ono mi będzie zawadzać. Oczywiście nie chcę się go pozbywać tak całkowicie, ale z drugiej strony powstaje też sporo zrębków, które oczywiście z jednej strony mógłbym przerobić, mógłbym na nich zarobić pieniądze, ale z drugiej strony nie mam na to po prostu czasu, więc wyrzucam te drzewa gdzieś na bok, niech one sobie tutaj leżą, może nawet wrzucę je gdzieś w okolicy tego na przykład lasu. Kiedyś jak będę tutaj przerabiał to na zrębki, no to od razu będę miał kilka ściętych drzew, które będzie można w ten sposób właśnie przerobić. Tak czy inaczej, ja zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniej działki, no i przede wszystkim kluczowym kryterium był fakt,
ile tutaj jest drzew, bo im mniej, tym paradoksalnie lepiej. No i kupiłem sobie taką działkę, która jest troszkę bezdrzewna, bo nie chce mi się po prostu jej wycinać. Gdybym chciał się tutaj bawić w drwala, to jedyne co bym robił to tylko zrębki, na pewno zarobiłbym już w tym momencie dużo więcej pieniędzy, postawiłbym sobie pewnie jakieś generatory, no i byłbym milionerem, miliarderem, nie wiadomo kim, w każdym razie to nie o to tutaj chodzi. To jest jednak symulator farmy, Farming Simulator, a nie Drwal Simulator, dlatego tym razem po prostu zdecydowałem, że nie będę tutaj zarabiał ogromnych pieniędzy tylko i wyłącznie na zrębkach w każdym odcinku. No ale skoro mamy już kilka drzew, które po prostu zawadzają nam tak naprawdę na środku, no to mimo wszystko trzeba je wyciąć, no bo nie będę objeżdżał każdej takiej przeszkody, bo to też byłoby bez sensu. Jeszcze jedno drzewo stoi sobie tutaj na środku pola, więc ja sobie je szybciutko wytnę, wyrzucę gdzieś tam na bok, a pieniek oczywiście zdematerializuję za pomocą moda Courseplay, przepraszam, za pomocą moda Lumberjack. Courseplay to będziemy wykorzystywać kiedy indziej. Tutaj w ogóle jeszcze była taka kubka właśnie z tymi trocinami, ona została w tym momencie bardzo szybko już zniszczona, zaorana, no a my jedziemy teraz takim wielkim, nierealnym pługiem, który jest oczywiście niesamowicie szeroki, bardzo wydajny, no i jeżeli wy chcielibyście sobie pobrać, no to oczywiście ten pług jest dostępny na ModHubie, więc to nie jest tak, że ja sobie tutaj sam przerobiłem tą maszynę, tylko to po prostu jest na ModHubie, możecie to wziąć, jest to pod marką Lizard, no i wtedy po prostu będziecie mieli taki wielki, nierealny pług. Gwarantuję wam, że pokażę wam go jeszcze kilka razy na moim kanale, między innymi w różnych odcinkach z widzami, no bo tam też będziemy właśnie robić taką orkę nierealną, będzie ciekawie, będzie grubo, więc zostaw suba z dzwonkiem, żeby cię to nie ominęło. No a ja idę teraz faktycznie przygotować to pole, zastanawiam się, ile razy tutaj jeszcze będę musiał przejechać, żeby na spokojnie wszystko było ogarnięte, no i wydaje mi się, że jeszcze takie 4-5 przejazdów i całe moje nowe 6-hektarowe pole będzie po prostu przygotowane. Podoba mi się to, że też ten pług jedzie zdecydowanie szybciej niż standardowy, ponieważ mogę robić orkę z prędkością wynoszącą 15 km na godzinę. Co ciekawe, możecie robić pole niezależnie od tego, czy macie jakieś dodatkowe mody, czy nie, bo to jest po prostu w grze traktowane jako pług. To nie jest nawet jako głębosz, tylko jako pług, więc nie potrzebujecie żadnego dodatkowego moda typu Cultivator Field Creator, żeby tworzyć pola za pomocą tej wielkiej maszyny. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam ona podoba, czy lubicie tego typu nierealny sprzęt na swoich gospodarstwach, czy raczej gracie tylko i wyłącznie realnie. Mogę wam tylko powiedzieć taką ciekawostkę, że jak robiłem zgłoszenia, jak wy wypełnialiście zgłoszenia do serii z widzami, no to mogę wam powiedzieć, że zdecydowanie większa część graczy, i to nie, że 10%, 20%, 30%, tylko mniej więcej 90% graczy stwierdziło, że lubi grać troszkę nierealnie, lubi sobie ułatwiać życie w różnych sytuacjach, na przykład super siłę, na przykład autoload, na przykład jakieś maszyny, które są delikatnie, w cudzysłowie mówiąc, edited by Stevie, czyli zamiast jechać 10 km na godzinę, to jadą 20 i naprawdę zdecydowanie większa część graczy po prostu w ten sposób się tutaj, można powiedzieć, zadeklarowała. Nie wiem, czy jest to wynik tego, że oglądacie moje filmy i po prostu chcecie grać tak jak ja, bo tak też może być, czy po prostu faktycznie lubicie sobie ułatwiać życie, no i po prostu nie lubicie marnować czasu na jakieś nudne czynności, no też nikt z nas chyba, przynajmniej ja nie chcę na przykład poświęcić, nie wiem, całego dnia na orkę całego pola, tylko wolę sobie to czasami przyspieszyć, bo to jest tylko gra, a nie prawdziwe życie. Gdyby to było prawdziwe życie, to tam bym się zastanawiał, jak to zrobić realnie i szybko, a tutaj w grze mogę sobie pozwolić na coś innego. Dlaczego to drzewo zrespiło mi się tuż przed moją maską? Dlaczego nie farmerka zbudowała mi to drzewo? Dlaczego nie farmerka zaczęła mnie trollować? Nie farmerka w tym momencie prosi się o kłopoty. Ewidentnie. Oj, ze mną się tak nie pogrywa. Ja się tutaj zaraz zdenerwuję. Ja tutaj zaraz coś wymyślę. Już zacieram ręce, bo mam dużo pieniędzy, więc mogę w tym momencie trollować niefarmerkę do granic możliwości. Oczywiście bez przesady, no bo mimo wszystko jednak chciałem tutaj przede wszystkim zarabiać kolejne pieniądze, a nie wydawać jej na głupoty. Natomiast może jednak udałoby się jakoś tutaj na przykład sprawdzić, żeby jej pracownik się na chwilę zatrzymał. Więc chodźmy na chwilkę do niej. Ja tutaj sprawdzę, co my w ogóle ciekawego mamy. O, postawimy sobie drzewo za $200, no i zobaczymy, co będzie dalej. Czy niefarmerka się połapie. Mogę wam powiedzieć, że ona się nie połapała od razu. Tak nie w pierwszej sekundzie, tylko dopiero później zauważyła, że coś na tym gospodarstwie nie do końca działa, bo jej pracownik się zatrzymał. No więc fajnie, bo widzę, że tam jedzie pracownik, więc skoro ona tak bardzo chce mnie tutaj trollować, to niech wie, że ja mogę trollować ją bardziej. Dlaczego by nie? Tak czy inaczej, ja teraz pojadę sobie na spokojnie na moje pole, wiedząc, że niefarmerka jeszcze pewnie tam ma swojego pracownika, który no nic nie robi, no oczywiście pieniądze zabiera. No więc słuchajcie, jeżeli chcecie dzisiaj serduszko w komentarzu, to napiszcie super trollowanie niefarmerki. No i oczywiście wtedy serduszko do was pójdzie, ale trollowania jeszcze będzie troszeczkę dzisiaj do końca tego odcinka, więc ja naładowałem sobie teraz ten cały siewnik, to jest siewnik punktowy Kinze, bardzo fajny model, nie będę wam już o nim mówił więcej, bo mówiłem wam w poprzednich odcinkach, no i teraz zdecydowałem, że tutaj na tym polu zasiejemy sobie soję, czyli zrobimy coś, co wykonuję tak naprawdę w moich filmach ekstremalnie rzadko. Pewnie zapytacie dlaczego, bo soja się nie opłaca. No to po co ja ją robię? No dlatego, że jest pole duże i dlatego, że nie mam tu żadnych fabryk, które można by było w tym momencie tutaj wykorzystać. No więc dlatego w tym jednym konkretnym przypadku może na tej soi faktycznie coś zarobić.
zarobię, ale zdecydowanie więcej zarobiłbym, gdybym robił jakieś inne przetwórstwo. Tak czy inaczej, niefarmerka znowu zaczęła mnie denerwować, więc w takim razie postanowiłem, że uziemię jej pracownika w taki sposób, żeby nie wiedziała, o co tutaj chodzi. Postawiłem znak, dobra, zaraz postawię taki znak odnośnie pszczółek, postawiłem ten znak, no i pracownik się zablokował, no a niefarmerka teraz nie będzie nawet wiedzieć, o co chodzi. Tak czy inaczej, poszedłem jeszcze zobaczyć, jak wygląda sytuacja na jej polu. No i pięknie, no i dopiero teraz niefarmerka przyszła i zobaczyła, że coś się tutaj zablokowało, że coś nie działa, że coś się tutaj przyblokowało. Okazało się, że ja sobie postawiłem taki fajny znak, no powiem wam, że to jest bardziej chyba jakiś szerszeń, a nie pszczoła, no ale dobra, zostawmy już ją, nie będziemy jej dłużej męczyć. Tak czy inaczej, wszystko ładnie wygląda, no i teraz co, niefarmerka będzie siać? Będzie sadzić, nawet nie tyle siać, co będzie sadzić, ponieważ tutaj przewinęliśmy odrobinę czasu, pole zostało zalane i ona w tym momencie może sobie jechać dalej, ale coś się zbugowało i ona nie mogła ruszyć. No ale na szczęście odbugowało się troszeczkę szybko, no i będzie mogła teraz na spokojnie zasadzić sobie całe pole tym oto ryżem krótkoziarnistym. Ile ona zarobi na tym pieniędzy? Nie mam pojęcia. Swoją drogą ten pracownik wykrywa, że ja tutaj sobie stoję i się zatrzymuję, no co jest szczerze mówiąc takim dość śmiesznym, no śmieszny aspekt po prostu się tutaj pojawił. Myślałem, że jednak czegoś takiego nie będzie. Ej, czemu mój pracownik nie jedzie? Co to jest? Latarnia na środku pola. O nie, tak to my się bawić nie będziemy. Tak to my się bawić nie będziemy. Czarny pan troluje, to dobrze, ale jak trolują czarnego pana, to niedobrze. Wiecie, o co chodzi. Tak czy inaczej, będę musiał w takim razie wymyślić jakiś sprytny pomysł, żeby strollować niefarmerkę do granic możliwości. Tylko mam na razie jeden pomysł, oczywiście nie będę wam go tutaj zdradzał, bo wtedy niefarmerka też się o tym wszystkim dowie. No i będzie mogła się przygotować, więc nie mogę wam tego powiedzieć, ale w tym momencie mam taki jeden pomysł, który można by było zrealizować, ale z drugiej strony jest to pomysł, który będzie mnie kosztował, no wygląda na to, że jakieś 2 miliony dolarów, więc muszę wymyślić coś lepszego. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby zbudować płot na środku jej pola, bo teoretycznie byłbym w stanie to zrobić, chociaż nie, bo teren nie należy do mnie, to też nie byłbym w stanie czegoś takiego zmajstrować. No dobrze, tak czy inaczej pomyślałem sobie, może udałoby się coś tutaj takiego zrobić, no ale nie było szans, niestety. Więc siłą rzeczy będę musiał wstrzymać się z jakimiś kolejnymi tego typu rzeczami do następnych odcinków. Ciebie nie może na nich zabraknąć, więc zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę. No a ja w takim razie będę się z wami powoli żegnał. Ten pracownik sobie jeszcze tutaj chwileczkę pojeździ, no ale oczywiście my widzimy się jutro, no i będziemy dalej ogarniać to wielkie pole. Trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!